Będzie przerąbane. I daj 2 radia. Hop! Dobra, przeszłeś pod linią nawet. Tu masz miękko! No i właśnie się wkopałem. Tam też jest twardo w razie czego. Te drogi serwisowe, które są tu przygotowane, są bardzo ok. Czwarta sekcja wysuwa się razem z zapiętym ciężarem. Gra i huczy. No właśnie, ekstra. 5. samochód, 9., 10. belka. Ja! Tylko do góry, tak żebyś przeszedł pod linią. To się pan kręci cały dzień. Będziemy w dniu dzisiejszym montowali belki mostowe. Przejdzie? Odsuń się, odsuń się. Dobra jest. Tu przechodzi nad kogutem. Jedziemy, jedziemy. Keep smiling. Enjoy your life. Enjoy your job. Jest z nami pani Aleksandra Grochowska z firmy Mirbut oraz pan Marcin Wasiaga z firmy Filipowicz. Przystępujemy do montażu belek. Belki prefabrykowane typu T. Do zamontowania mamy 30 belek o długości około 16 metrów. Każda waży około 13 ton. Obiekt to WS PZDZ 14, czyli wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S74. Trudnością w dzisiejszym montażu jest to, że znajdujemy się pod linią wysokiego napięcia, która jest tuż nad tym wiaduktem. Oczywiście prace prowadzone są pod wyłączonym napięciem, ale czujność i tak musi być większa niż przy zwyczajnym montażu. Jesteśmy w Kielcach, znajdujemy się na budowie drogi ekspresowej. Będziemy montowali belki mostowe pod linią wysokiego napięcia, oczywiście wyłączoną. Mamy przygotowaną na to technologię podnoszenia, kilka ustawień. Będzie się działo. Montaż będziemy realizować z firmą Filipowicz. To jest kolejne zlecenie od tej firmy, z czego jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Najpierw w pierwszej kolejności rozładujemy nową manitkę, nowe Merlo, czyli coś takiego jak tutaj wjedzie za chwilę nówka sztuka. A to jest w zasadzie maszyna, bez której żadna budowa się dzisiaj nie ma prawa odbyć. To już nie te czasy, że jelcze jeździły i robiły drobne roboty. Teraz w zasadzie wszystko ogarnia się za pomocą takich ładowarek teleskopowych. Ona jest uniwersalna. A właśnie maszyna wjeżdża, zaraz wam ją pokażemy. Nówka sztuka, aż miło spojrzeć. Oczywiście to Merlo, ta ładowarka, jedna z ładowarek firmy Filipowicz będzie nam asystować przy rozłożeniu żurawia, co znacznie ułatwi nam robotę, nie będziemy musieli skakiwać na połówki, matę rzuci nam manitka. Także zapewne, no jak wjechało nowe, to mam nadzieję, że dzisiaj ten sprzęt przetestujemy. Jeszcze nie oklejone, ale będzie. Jeszcze nawet nie ma barw firmowych oklejonych, ale już niebawem będą oklejone. No i tak jak mówiłem, przystąpimy najpierw do rozładunku. Nowe jest piękne. Montaż belek będziemy realizowali za pomocą żurawia Faun ATF 220G-5, mój ulubiony. To jest pierwszy faun, jakiego zakupiliśmy. Ja o nim wspominałem przy okazji jednego z odcinków, że bardzo korzystnie został kupiony. No jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. To jest jeszcze sprzęt, w którym nie ma żadnego AdBlue ani innych ekoświrskich bzdur. 1,5 roku mamy kanał, no i dopiero pierwszy raz będziemy robić robotę, filmować robotę, którą będziemy realizować przy pomocy mojego ulubionego dźwigu. Także tym bardziej się jaram dzisiejszym dniem, bo nie dość, że montaż będzie skomplikowany, co sami zobaczycie, no to jeszcze faun. Także wyjechaliśmy z bazy o godzinie 5 rano, odpaliliśmy sobie sprzęty, bijemy powietrze, no musimy jeszcze kawałeczek przejechać serwisówką, no i działamy, panowie już rozpinają, kładą na jazdy. No też fajna rzecz dla ludzi, którzy nigdy nie byli na budowie, bo nie pokazywaliśmy nigdy, jak takie sprzęty zjeżdżają. Macie okazję zobaczyć. Miło popatrzeć na taką nową maszynę, nie? Uszy same klaszczą. Piękna. Widełki, kosz do transportu ludzi. Także pełnie doposażona. Tak można pracować. Tak można pracować. No i tak jak widzicie, kosz do transportu ludzi, widły. Muszę dopytać, czy mają jeszcze wciągarkę, jak nie, to mają pewnie z innej manitki wciągarkę do tego. Nówka sztuka elegancka. Pojedziemy za tą nową maszyną właśnie pojedziemy. Pojedziemy za nią na budowę, będzie nas pilotować po drodze serwisowej. Dobra, słuchaj, ale obrócić się tutaj musimy, ja? Najlepiej. No, najlepiej tu, nie? Dobra. Będzie wygodne, no odjedzie, to będzie, nie? Dobra, Jonasz, to ty byś się pierwszy obrócił. Tutaj. Co tam, tyłem wjeżdżamy? No ty byś musiał tyłem chyba, nie? A ja pewnie wjadę przodem i tutaj się będę łamał.
Pod mostce możemy wjechać, tu nam będzie wygodniej. To się tu nabijemy. Gdzie mam najwygodniej? Dobra. Dobra. Dawaj, dawaj. Możesz kręcić śmiało, tak jak idzie, tak jak idzie. Możesz bardziej skręcić. Dawaj śmiało, tu masz miejsca dużo. Śmiało, śmiało, śmiało. Możesz prostować, możesz prostować. No i podjedź do przodu, ja się zaloguję. I jak się zaloguję, będę się próbował nawinąć. Zobaczymy, czy nie zapomniałem, jak się cofa. Nie będę udawał, że jestem zawodowym kierowcą, bo to jest duże słowo dla mnie, ale od czasu do czasu jeżdżę, także... Czekaj, Jonasz, ten traktor tylko, żeby przejechał, wiesz? No nie wiem, gdzie on jedzie w ogóle, ale chyba tam wjeżdża, gdzie my, to dobrze. Dobra, Jonasz, gra! Czekaj, dam do przodu jeszcze. Tu mam fajnie, bo tu mam miejsce dużo z lewej strony, także nie muszę się nie wiadomo jak łamać. Dojechaliśmy na miejsce, tutaj mamy, jak możecie zerknąć, wszystkie plany i wszystkie ustawienia, będzie ich dosyć sporo. Jak widzicie tutaj na filmie, możecie zaobserwować, że cały montaż będzie się odbywał, zwłaszcza z tej strony pod linią, z tamtej strony również. Także będzie konieczność teleskopowania z ładunkiem. Idziemy się ustawiać. Musimy sobie złapać środek tego obiektu i od środka obiektu, czyli od tej belki krańcowej, skrajnej, 6,5 metra, 6, 5, 2, 5, nie? No i na środku musisz się ustawić, to wiadomo, nie? Żeby na ten. Tu mamy to pierwsze ustawienie, nie? 6 metrów. Gdzie tu macie środek? Macie gdzieś wyznaczony, gdzie jest? Środek obiektu jest w ogóle tutaj. Tu, gdzie ta belka pewnie się łączy, nie? A, gdzie latacja? Gdzie delatacja, dobra. Mieć odtąd, od środka 6,25, dokładnie, bo tu jest środek tego, I na nie? środkiem się ustawiamy. Środek i 6,25 odmierz, tu musimy mieć środek obrotu, 6,25 odtąd, nie? Nie odtąd, w tamtą stronę. Jak tu masz środek, to 6,25. 4, 5, powoli. 6, czekaj. Daj to niżej. 25, do mnie, czekaj, puść to, Jonasz. No tak by to było. Jakbyś se tam zaznaczył. Tu musimy mieć obrót. Wjeżdżamy tyłem. A ja do balastowania pewnie pod podporę będę musiał podjechać, ale też to mam narysowane wszystko. Na razie i tak byśmy tylko zrobili, że ustawimy dźwig. Tak, bo nie możemy dźwigać, bo jest... Tak, nie możemy obecnie podnosić, nie mamy jeszcze włączenia, będzie od 10, więc tylko jedyne co zrobimy, to Manitka nam rzuci maty i ustawimy sobie żuraw na matach, a dopiero od 10 będziemy się balastować. No sobie wjedziemy, cofniemy, żeby być gotowym, nie? A ja bym tu musiał cofnąć. Daj sobie tu. A, dobra, okej. Tam też jest twardo w razie czego. to już jest cały serwis. Jest. Dobra, okej. To najpierw ustawię tylko ten dźwig, a potem... Mówił, że jest twardo. Wjeżdżaj. Dobra, dobrze. Zobaczymy. Jak tam, Jonasz? Coś masz jeszcze jakieś? Nie, okej. To weź to do dźwigu, dobra? No, dobra. Wjeżdżamy. W zasadzie to powinienem go wprowadzić i tak zrobię. I tak też uczynimy. Fajnie, bo udało nam się złapać, nagrać, jak wyglądają te dojazdy do obiektów mostowych na budowach. No nie jest tak, że zjeżdżacie z głównej drogi i jesteście, tylko czasem jeszcze trzeba drogą serwisową się kawałeczek pomęczyć. Te drogi serwisowe, które są tu przygotowane, są bardzo ok. Eleganckie. Tutaj 7,14 jeszcze w tą stronę sobie zróbmy. To dawaj miarę jeszcze raz i poprawimy sobie, żeby było idealnie. Nasz dział technologiczny ładnie nam przygotował i tutaj widzicie, tu mamy 6,25, tutaj musimy być 7,148, żebyśmy idealnie na środku stali. 7, gdzieś tu, no tak by to było. Na 7 metrach? 7,14, no to tu gdzie masz łapę. No, tak jest. Tak jest, tak jest. To weź no, ciachnij. Dobra. Jeszcze sobie tu jakąś drabinkę położę, to będzie mi łatwiej do wjazdu. Mamy piach, więc nie będziemy tutaj niczego szprejowali. To sobie po prostu zaznaczyliśmy i tak. No to sobie przejedziemy mniej więcej.
Mniej więcej tu, dobra. No to sobie tylko tak położyłem, żeby mieć mniej więcej z dalsza pogląd, gdzie ten środek obrotu, środek żurawia tutaj mamy mieć, nie? Żeby był idealnie. No i elegancko, elegancko. Wyprostuj koła i cofamy na razie, jedziemy, jedziemy. Tak jak idzie na razie, jedź, nic nie rób, tak jak idzie prosto. Delikatnie możesz dać do lewej, delikatnie bardzo do lewej. I tak idź, tak trzymaj. Dobra, prosto teraz, prosto, prosto, prosto koła, prosto. Prosto jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zwolnij troszkę. Stop, 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 za daleko jesteś. Troszeczkę do przodu damy. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Wyjdź se, zobacz, ale po mojemu lepiej nie będzie. Chłop się nerwuje z tyłu w wannie, ale nie ma co się denerwować, na spokojnie. Ogarniemy to. Za moment będzie miał przejazd gotowy. Ci rzemki sobie tylko zrzucam. Za każdym razem jak wchodzimy, bo mamy czyściutko w samochodach. A przynajmniej staramy się mieć. I jedziemy do przodu i ucieknę tutaj trochę delikatnie na prawą stronę. No i właśnie się wkopałem. Ale dobra, przejadę tam, dobra. Okej, tu będę musiał dać potem do tyłu i tyle. Najwyżej mi to wyrzucą, to samochodem odjedziemy. Mogę tak stać, nie? Bo tu już trochę szadłem, tak widzisz, będę musiał do tyłu cofnąć, to tymi przednimi trochę zaboksowałem, ale damy radę, oby. Byłem tutaj na skręcie kołami, mam nadzieję, że się tu nic nie wydarzy. Taka specyfika budowy, mam nadzieję, że jak wyprostuję koła, dam do tyłu, to powinienem stąd wyjść. Daj całkiem, całkiem. Daj dołek. Na ten z boku, nie? Zazwyczaj widzicie, jak się sami matujemy, ale z racji tego, że mamy manitkę, to po prostu manitka nam matę rzuci. O wiele szybciej, no jasne, no bo nie trzeba się połówkować, tylko za jednym razem jest wszystko. No i gra. Ciepło się robi, muszę się trochę odciążyć ubraniowo. Twardo to tu nie jest. To bym musiał poprawić, nie? Słuchaj, tu byś nam poprawił, dobra? Z boku. Tutaj musimy poprawić sobie delikatnie jedną matę, bo nie mamy idealnie na środku. No ale fajnie, że jest manitka, to sobie to raz, dwa. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra. Ale jak to jest 10 centów przód, tył, no na tej blaszce, tak jak mówiłem wcześniej, mamy taką blachę na środku, tu musimy się łapą mieścić. Najlepiej jak ona jest na środku, idealnie. To jest pierdoła oczywiście niby, ale zwracajcie sobie na to uwagę, bo tutaj tak naprawdę każdy centymetr jest ważny. No ja się tu nawet nie pcham pod podporę. Muszę przed kabiną, zdejmiesz cokolwiek. Troszkę tu. Dobra. Nie chcesz je jeszcze do przodu dać? Jest dobrze. Mieścicie się tam w sensie manitami jakoś Tak, obok, tak, nie? tak. Dobra, to Jonasz niech mnie wyprowadzi. To jest tylko parkowanie. Jonasz! No wyprowadź mnie, do tyłu cofnę. Tak jak gadaliśmy, ty se wyjedziesz, ja wjadę tam do przodu przed ciebie, no i tyle. Blokował, ale nie powinienem. Nie, no jest... Wiesz o co chodzi? 4 metry mam, nie? 4 metry. Ja mam też 4 metry. Ale nie, Wiesz, ale potem wyjedziemy... Jakbyś tu przodem wjechał, no, to potem tu byśmy wyjechali w prawo.
Aha, jest wyjazd, tak? Dobra. Dobra, jakoś wydrę, jak coś kopary są na miejscu. Idziemy. Dobra. Spokojnie, na razie muszę nabić powietrza. Nie jest taki obsiód. Ja jeszcze coś tam pamiętam, jeżeli chodzi o kursy, prawka i nie tylko. Dobra, teraz Jonasz wyjedzie dźwigiem, a ja się wpakuję przed niego. Może zsuń łapy do wyjazdu, nie? Dobra, to wyjeżdżam. Wyjedź, ja się tam wpakuję. Jonasz wyjeżdża, ja za chwileczkę będę się pakował przed niego, po to, żebyśmy mogli założyć balasty. Nie pchaj się w tamtą stronę, Jonasz, miałem mu powiedzieć, no ale dobra, już się wepchał, trudno. Mam nadzieję, że go tam auto nie chyci żadne. Chociaż on ma fajniej do skrętu niż ja. Zapasy wysokości mamy. Dobra, a wejdę, tam dzik wjedzie, czy jeszcze kawałek do przodu bym musiał? Weź tu do blaty, weź tu do blaty. Jonasz się sam wprowadza, widzę. I ekstra. Tu ma dobrze. Tam ma dobrze. Jest ok. A Manita tu wiedzie jakoś? Nie wiedzie chyba teraz. Wiedzie. No wiesz co byśmy sobie zrobili? To belkę skręcili. Tą belkę byśmy skręcili, dokładnie. To się akurat porozpinam. Węzły marynarskie. Jeden rząd? Nie, Dwa. Z racji tego, że przód mamy troszkę za wysoko, damy sobie jeszcze 2 rzędy kantóweczek. Po co to robimy? Też, żeby po pierwsze jesteśmy i tak z przodu za wysoko, a po drugie, jak macie siłownik od podpory, to pomimo tego, że on jest niby konstrukcyjnie dostosowany do tego, żeby być całym wysuniętym, to lepiej im mniej, tym jest to po prostu bardziej bezpieczne. Nie buja go tam. Wysuniesz tamtą z przodu, Jonasz? Przód podnieś trochę łapę, wiesz? no nie wejdzie. Zaraz, spokojnie. Jeszcze ma zawieszenie. Dobra! Jonasz podniósł na zawieszeniu. Teraz wszystkie muszą wleść. Teraz zobaczcie, jak wygląda podpora w środku. Wąż hydrauliczny, linka, łańcuch i siłownik, który odpowiada za wysuwanie. Ten łańcuch idzie po prostu na taki mala kołowrotku, jakby to najdelikatniej obrazowo powiedzieć, jak macie taki, nie wiem, wyciąg narciarski, coś takiego. Chociaż nie wiem, jak tu jest skonstruowany dokładnie. Czekaj, zerknę sobie. Są. Tak jak powiedziałem dokładnie. Tam jest taki kołowrotek i on powoduje to, że te łapy się jedna z drugiej wychodzą, tak jak teleskop. Belki dojechały. Zaczynamy za chwileczkę montować balasty, a potem będziemy podpinali trawersę i szekle. Pyk. Panowie mówią, żeby na wszelki wypadek, pomimo tego, że wyłączenie jest, jak mamy możliwość, to żeby uziemić. Kabel akurat mamy do uziemienia, więc przezorny zawsze ubezpieczony. Właśnie breszkę wbijają. Przystępujemy do balastowania. Te balasty założymy. Jeżeli reszty nie założymy, a nie założymy, bo na tyle nas puszcza teleskopowanie, to będziemy musieli te po prostu wcześniej przybliżyć sobie, zrzucić je pod dźwigiem, a następnie dopiero skrócimy teleskop i będziemy je wrzucać dalej. To jest właśnie specyfika pracy pod linią. Mamy wyłączenie, panowie z elektrowni przed chwilką byli. Dźwig se uziemiliśmy na świętego spokoju. Tak, teraz samobrót daj. Albo se podnieś jeszcze. Przejdzie?
Daj na siebie głowę, Jonasz. No, na siebie jeszcze głowa. Dobra, i obracamy się. W drugą stronę pojedziemy z następnym, będzie lepiej. To sobie zrzucimy z tamtej strony nawet je i tyle. Tam masz miejsca jeszcze spoko, daj na dół na razie. Obrotem jeszcze. Czekaj. Dołek, a nie, góra, góra, góra. Daj jeszcze troszkę obrotem. Dobra. I delikatnie główkę na dół. Jest ok. Dlatego, że mamy ograniczoną możliwość manewrowania, jeżeli chodzi o teleskop. Jonasz zapnie balast, który już mamy, czyli 22 tony. Po to, żebyśmy rozładowali sobie te balasty, które są na samochodzie. Zrzucimy je bliżej dźwigu. Jak je zrzucimy, wtedy będziemy mogli znowu skrócić teleskop do tej 1,46 po to, żeby zamontować pozostałą część balastu. W przeciwnym wypadku zahaczylibyśmy o druty, a tego oczywiście chcemy uniknąć. Teleskopujemy, mamy już drugi człon, jeszcze jeden sobie dołożymy. Będziemy rozładunek dalej kontynuować. Balasty mamy żółte, dlatego że są z naszego innego fauna, ale stwierdziłem, że nie ma sensu przeładowywać, skoro już na nim były i mieliśmy po drodze. Zawsze tak jest, że jak się zaczyna robota, to dzwonić zaczynają. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dwa weźmiesz, nie? Jak przejdziesz za łapę, to mi opuść. Czekaj, stop. Dobra, obracamy się. Możesz jeszcze na siebie delikatnie dać. Dobra, stop. Czekaj, to mamy tak. Śmiało dołek, śmiało. I elegancko. Jeszcze jedna walizeczka i potem zsuwamy teleskop i wrzucamy to, co rozładowaliśmy na ramę od dźwigu. A potem wjeżdżamy pod te kable. Jeszcze będzie kwestia tego, żeby dobrze zapiąć trawersę. Teraz odpinamy balast, który mamy zaczepiony na żurawiu. Opuszczamy go na ramę. Teleskopujemy się z powrotem na 46% i wrzucamy balast pozostały na ramę. Dobra, daj samą linkę, Jonasz. Tu jest miejsce w razie czego, także. Możesz dać troszkę na dół. Nie, no mamy tu troszeczkę ograniczoną przestrzeń, ale to wszystko się odbywa w ten sposób ze względu na tą linię, która jest centralnie nad nami. Tam widzicie, tu mamy jedną, tam jest druga linia, ona oczywiście też jest wyłączona. Możesz góra jechać, Jonasz. Ja sobie zejdę z tamtej strony. Dobra. Jeszcze troszeczkę tam. Najpierw założymy tą prawą walizkę, potem zsuniemy jeszcze teleskop, żeby mieć większą pewność co do tego, że nie zahaczymy o linię wysokiego napięcia. Także w drugiej kolejności będziemy montować lewą Lepszata.
Elegancko. Zaraz balaścik powali do montażu pasów i trawersy na hak. Szekle se wyjmę najpierw, bo może się przydadzą. Teraz będziemy zapinać trawersę, zanim to nastąpi. Wyjmę sobie szekle, bo nie wiem, nie będą nam potrzebne. 35. Zapięcia zawiesi. Marcin, dałbyś ze 2 ludków? Bo te szekle musimy wyjąć. Ja też chętnie pomogę. Dobrze. Czekaj, daj ją tu. Puść. Daj to. Dobra, i te dwie też, te są lekkie. To są pasy 8-metrowe, 30-tonowe. Każdy jeden trafi na koniec tej oto trawersy. Teraz tylko musimy je dobrze zapiąć. Plan jako tako też ma wpływ oczywiście na zapięcie pasów, ale tutaj mamy jedną możliwą tak naprawdę opcję, żeby je zapiąć. Tylko musimy teraz sobie wyjąć tą szekle, co będzie dosyć dużym utrudnieniem, ale poradzimy sobie. Manitkę masz w razie czego? Tak. To byśmy sobie tą manitką położyli, bo o ten pas, o tą 120 musimy zapiąć pas. Także czekaj, uważaj, odsuń się. O, pyk. I tu by było fajnie teraz jakąś kantóweczkę, Chcemy to wyciągnąć. bo to jest luźne, nie? Muszę to zeprzeć i to wyciągnąć, więc to możemy, zawleczkę byś wyjął, możemy to odkręcać. Czekaj, zobaczymy jak to tu ładnie wchodzi. O, jakoś wchodzi, dobra. Żebyś sobie palucha nie rozwalił. O właśnie. Daj drugi motek. Przeciągnę to. Nie, W drugą. Górne. O, jest. Pyk. Czekaj, zaraz, moment, bo się narobimy. Zobaczę jak jest na planie, moment. Zapięcie tak jak ono ma być. Czyli tak jak mówiłem, do szekli 120-tonowej wpinamy pas z jednej i z drugiej strony, a te pozostałe, które mamy, idą pod spód. Dobra. Czekaj, dają tak jak jest. I teraz dajcie... Nie, bo potem nie przełożymy. Dajcie ten pas, przeciągnijcie go tutaj na szekle. Nie trzeba! Nie trzeba. Tu nawet fajnie siadło na tej kantówce, powinno się włożyć. Załóż go ładnie, Jonasz, tutaj cyk, żeby się nie zakręciło. Nie zakręci się? Nie, jest dobrze. Dobra. Co, utknęło? Słuchajcie, patrzcie. O właśnie. Pyk. Jest. Dobra, tu jest jedna. Uważajcie na paluchy. Dobra, później albo palucha uważaj. Dobra. Powoli. I 35 jeszcze jedna, nie? Pośrednio 35 podpinana do belki. To teraz tu wkładamy i to idzie na dół już. I tu wkręcamy. Dobra. Jedną stronę mamy. Czemu mamy konstrukcję z takich szekli? Po to, żebyśmy mogli belkę podpiąć tym bolcem. Jakbyśmy to zrobili tylko na jednej tej szekli, no to ona by była odwrotnie, tak? A tu mamy obrócony kąt 90 stopni i do tego bezpośrednio będziemy belkę podpinali. Dlatego muszą być zastosowane dwie szekle, bo jedna by nam nic nie dała. Ponieważ ona by była w tą stronę, tak jak widzicie. I nie zapięlibyśmy. Czekajcie chwilę, jeszcze tą kantówkę. Tu pod spód ładnie wbić. Montować. Co? Bardziej lubimy tu, nie? Daj no młotka, klupnę. Dobra, jak coś to ją podbijemy jeszcze. Poruszajcie góra-dół zawsze ją troszeczkę, tak tą szeklą. Daj młotek. Dobra, jest. Nie ma niekoniecznie rusza, weź. Dobra.
Dajemy pas, tak żeby się nie splątał. I z powrotem ją. Belka jest za wysoko, nie? Dobra, nie. Weźcie to, wyjmijcie całkiem z powrotem. Z powrotem tu. Musimy sobie najechać, nacelować. Daj, Spróbuj podbrechować. Tu w środku, tak. Podłóżcie tą deskę, tak żeby było cyc i Jonasz se ustaw. Puść. Na liczbę. Troszkę tam. Wiesz co, tyle to może wejść. W tamtą stronę dokładnie. Bolec Jonasz weź. Tu mi zrób miejsce. Dobra. A nie stawaj na tym, bo to właśnie o. Dobre jest. Jonasz wie, jak trafiać do dziury. Zawleczka. Pyk. Dobra, klucze mamy tam. Jeszcze jedną rzecz, ale to nic nie da pewnie, ale dla świętego spokoju, Jonasz, jak ją podniesiemy, to dokręcę tę dolną śrubę, tą środkową jeszcze, wiesz? Spróbuję ją klupnąć parę razy jeszcze młotkiem. Teraz to jak to było, tak? Tak, to jest tak jak teraz, możesz położyć. Elegancja. Nie będzie zawleczka od tego. To jest od tego, ta jest od tego. O, pyk. Pasy mamy założone. Jeszcze prewencyjnie, chociaż nie powinno się nic dziać, jak Jonasz mi to podniesie, to sprawdzę sobie dokręcenie tych dolnych śrub, zobaczę, czy tam się nic jeszcze nie ruszy. Tego trawersa to macie na krótsze, nie? To jest przekręcane, jakie chcesz robisz. Na tej długości możesz 130 ton brać. Dobra, do góry. Wziąłeś ten plan? Dobra, to zaraz go weźmiemy jeszcze. No, klucze to 2 są potrzebne. Dobra, Jonasz, stój. Młoteczek potrzebuję, jakbyś klupnął w to. Dobra, jeszcze tu to samo. Dobra, no zawsze coś tam poszły. Z tej strony to samo, z tamtej se stań. Dobra, pasuje. Zjedź mi jeszcze na dół, ja wolę być przezorny, zawsze ubezpieczony. Jeszcze tę górę sprawdzę. To powinno być kluczem dynamometrycznym, ale niestety klucz dynamometryczny jest w Iławie i skręca inną trawersę. Dobra, stop, Jonasz. Dobra, se tam przejdę. Moment. Dobra, ta jest na amen. I jeszcze ta. Ta jest na amen. Dobra. Tak ma być. Ok, słuchaj, możemy przystępować do montażu pomału, możemy wprowadzać pierwszy samochód. Będzie przerąbane. I daj 2 radia. 3 razy 46 i 4 na wysuw. Tak jest. Unikamy zsuwania. Będziemy chcieli wysuwać. Tutaj mieliśmy na zsuwanie. Dlaczego? Bo łatwiej jest z ciężarem wysuwać, gdyż jest to bardziej precyzyjne. Na zsuwaniu zawsze ten teleskop, jak będziemy go chcieli zatrzymać, to on jeszcze sobie te 2 cm, zanim się zatrzyma, się zsunie. A na wysuwaniu mamy to, że jeżeli operator zasteruje i da stop na joysticku, to w momencie nam to, tak jak chcemy, ładunek się zatrzymuje. Jest to kolejna nowość, ponieważ jeszcze Wam nie pokazywaliśmy teleskopowania z ciężarem, czyli z ładunkiem, tak jak w tym przypadku. Tutaj mamy jedną belkę, która waży bodajże 13 ton. Dlaczego taki duży dźwig zatem do tych belek? No właśnie dlatego jest to zdeterminowane tą linią wysokiego napięcia. I w związku z tym, że musimy teleskopować z ciężarem, zawsze stosujemy jak tylko możemy większy żuraw, po to, żeby ślizgi i siłowniki, jeden siłownik wózek, który jest w środku, żeby się jak najmniej to zużywało. Samochód doprowadzamy do samego auta? Zrobić dźwigu? Jak to, Jonasz, zrobimy? No do samego dźwigu najlepiej, nie? Tak. Zobaczymy, czekaj, wprowadzimy sobie, daj no jedno radyjko. Masz tam chłopaka, montera, żeby jedno radio mu dać? Ja. To daj jedno, na jedynce, dobra. Niech se tutaj szerszym łukiem, bo tu siądzie, nie, słuchaj! Bardziej tu musisz zawinąć, nie tu! Tu masz miękko, tutaj tak z 1,5 m w tą stronę byś musiał się odsunąć. A jak idzie, dawaj! Teraz elegancja.
Już widzisz, jak te opony mu tutaj boksują. Problem, bo nie ma skrętnej osi. Wiem, widzę. No bo ma małe belki, no to po co inna naczepa, nie? Dobra, idziemy. Jeszcze, tu. Złap się do lewej! A, dobra, poprawi sobie. Żeby tam za bardzo też nie zjeżdżał, nie? W tamtej stronę. Daj, jeszcze, dawaj. Jeszcze troszeczkę. Hop! No tak jest na ryzyku, no ale dobra. Niech jest. Słyszysz mnie, Jonasz? To jedziemy w lewą stronę, weź sobie haczyk do góry i kładziemy się na dół. Tam jak się obrócisz nad przyczółkiem, to dajemy główkę na dół. Ja tam potem pójdę z drogi, spojrzę, czy nie zahaczam o linię. Możesz dać jeszcze główkę na dół prewencyjnie. Daj główkę na dół, bo i tak tu będziemy musieli dać. Daj główkę na dół. I linkę do góry, żebyś nie zahaczył o przyczółek. Linka do góry, główka na dół i obrót. Linka do góry, główka na dół i obrót, powolutku. Dobra, główka stop. Spróbuj dojechać jeszcze mi troszeczkę obrotem. Powolutku jedziemy, Jonasz. Powolutku jedziemy, powolutku. Jedź obrotem, śmiało. Jedź obrotem. Stop, daj główkę na dół. Dobra, przeszłeś pod linią nawet. A poczekaj, Jonasz, stop na chwilę. Zobacz, jaki masz tam parametr teraz, odległość od osi. 12,3 metra. To jak będziemy jechać następnym razem, daj się do 15 i pod tą pierwszym kablem przechodzimy na spokojnie, bo tutaj było tak na styk. Jedziemy dalej, pod ten drugi będziemy obserwować. Także dojedź do tego kabla i przy kablu tym drugim zwolnij, dobra? W razie czego ciężarówka do przodu da po prostu, nie? Powolutku tym obrotem jedziemy. Dobra, przechodzisz, Jonasz, jedziemy. Także możesz mieć te 15,3 z tego co widzę. Jedziemy. I teraz tak, głową nic nie robimy. W razie czego, jak oni se trawersę obrócą, to najwyżej samochód nam podjedzie kawałek do przodu, dobra? Powolutku sobie ją obróćcie. Powoli. Daję ją, wiesz, idealnie nad belkę, żebym widział, czy ona jest. W razie czego autem podjedziemy do przodu kawałek. Czekaj, powolutku weźcie ją tam, nakierujcie. A tam do drugą belkę kierujemy. A na tamtą drugą pierwsza. Tamta. To Jonasz, daj obrotem w prawo, bo tamta druga idzie pierwsza. Delikatnie w prawo jedziemy. No i auto by musiało kawałeczek do przodu podjechać, nie? Najlepiej w linii prostej, jakby mu się udało, jak najbardziej prosto. Panowie, zejdźcie z auta. Zejdźcie. Zejdźcie bliżej na podest. Zejdź może z belki, jak będzie ruszał, wiesz? No, auto musi nam idealnie prosto teraz podjechać, więc idę mu pokazać, niech jedzie do przodu. Jedziemy. Stop! Gra i huczy. W razie czego ona jest wahliwa, więc czy w tą to nas nie... Idealnie aż tak co do centymetra być nie musi, ale i tak już jest dobrze. Poczekajcie, nastawcie sobie ją najpierw osiowo, czy jest dobrze? Macie tam ok? Macie ok? Dobra, Jonasz, jedziemy na dół. Powolutku obrotem w prawo. Powolutku. Dobra, stop. Linka na dół. Stop. Dobra, załóżcie tam tą szeklę najpierw wy. Bo tu musi niżej trochę zjechać, wiesz? Blokowało mu się przeciągnąć, nie? A ona się zegnie, także spoko. Jest na tyle miejsca, wydaje mi się, że powinno być ok. W razie czego szekle się tam rozłożą. Proszę? No wiesz, jakbym miał miejsce, to bym ci dał pasy. Dobra, Jonasz, linka na dół, powolutku, linka na dół. Jedź. Powolutku, linka na dół. Dobra, stop. Elegancko, Jonasz. Zakręćcie ładnie. Teraz widzicie, dlaczego te zawiesia i te szekle są tak ułożone, nie? Delikatnie główkę na siebie dajemy. Jeszcze. Dobra, stop. Tam jest troszkę miejsca, więc spróbuj trzymać tą odległość i zaciągamy.
Jesteśmy w Kielcach na budowie drogi S74, montujemy belki mostowe pod linią wysokiego napięcia. Jest z nami pani Aleksandra Grochowska z firmy Mirbut oraz pan Marcin Wasiaga z firmy Filipowicz. Przystępujemy do montażu belek, belki prefabrykowane typu T. Do zamontowania mamy 30 belek o długości około 16 metrów, każda waży około 13 ton. Obiekt to WS PZDZ 14, czyli wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S74. Trudnością w dzisiejszym montażu jest to, że znajdujemy się pod linią wysokiego napięcia, która jest tuż nad tym wiaduktem. Oczywiście prace prowadzone są pod wyłączonym napięciem, ale czujność i tak musi być większa niż przy zwyczajnym montażu. Zapraszamy do obejrzenia naszej dzisiejszej realizacji. Jedziemy, Jonasz, trzymaj metry i podnosimy, spróbujemy. Czekaj, główkę na siebie trochę, bo teraz patrzę sobie na zblocze, bo tu muszę zerknąć. Poczekaj chwilę. Wiesz co, opuść i delikatnie jeszcze na siebie, jak ją podejmujesz. Daj ją delikatnie na siebie. Weź, poluzuj hak, ja Cię muszę jeszcze raz ustawić. Popuść to zawiesie. Popuść to zawiesie mi, bo to jest źle ustawione. Tutaj z boku lepiej widać. I obrotem możesz delikatnie tak już odjechać w prawo. Delikatnie. Jedziemy, jedziemy. Teraz możecie zaobserwować, jaki tu jest przechył. I teraz moment, Jonasz, moment, zobaczę Ci tutaj, odjedź jeszcze obrotem kawałek możesz, tak żebyś tą linię nie dotknął. I weź mi belkę, wyjedź nad przyczółek, weź mi z belką wyjedź nad przyczółek całkowicie. Jedziemy góra. Zjedź do tych 15 metrów, jak możesz potem, główką. I nad przyczółkiem, tak żeby przeszło się, będziemy obracali. Powolutku jedziemy. Masz te 15, Jonasz, ja? 19. Ale metrów od osi mówię, tak? Masz 19? No to śmiało się obracamy, to musi przejść, to nie ma cudów. Przechodzimy pod linią, także nad przyczółkiem też jesteśmy, możesz się obracać. Powolutku się obracamy. Z perspektywy kamery tego nie widać, tym bardziej, że mamy pod słońce. Ja nawet dobrze tego nie widzę, ale wierzcie mi na słowo, to no teraz mamy lepiej, bo się odsunęliśmy, a jak wjeżdżaliśmy, to mieliśmy to no, praktycznie pod samym kablem. Idę zobaczyć jeszcze ten drugi, czy się przypadkiem niżej nie zwiesił. Ale nie powinien, bo wcześniej odległość zmierzyłem, mamy 4 metry dalej, więc spokojnie. Tu akurat zastosowaliśmy od razu to rozwiązanie z belką, bo być może by to na samych pasach na tamten obiekt wyszło, ale jak będziemy montować tutaj pod tym, to już nie ma mowy, więc stwierdziliśmy, że też bardziej komfortowo będzie nam zapiąć to po prostu na belkę trawersową i podnieść wszystkie belki w ten sam sposób. To też jest bardzo ciekawe, dlatego że takiego zapięcia jeszcze Wam nie pokazywaliśmy. Dobra, idziemy na tamtą stronę. Dobra, Jonasz, oni ją muszą obrócić, więc se pociągną, także spokojnie. My możemy tu, jak chcecie, bo i tak będziemy, i tak przechodzi mi pod tym wysięgnikiem na razie i tak, nie? Także jak Wam wygodniej, to możemy sobie ją tam obrócić, jak chcecie. Przy pierwszym podpięciu oczywiście sprawdziłem sobie z operatorem razem, będąc w porozumieniu i na łączach, jaką mamy wartość, jeżeli chodzi o odległość od osi obrotu, pod którą przechodzimy pod linią wysokiego napięcia. Teraz już będziemy wiedzieli z automatu, że jak tam ma te 15 metrów, to przechodzi, a damy sobie nawet niżej i będzie to na spokojnie przechodziło. Mówię, ciekawiej będzie jutro, ale dojdziemy do tego, wszystko w swoim czasie. Teraz dajemy główkę do góry, Jonasz, i jak dasz główkę na siebie, to będziemy się teleskopowali dopiero. Nie zapinaj wózka, po prostu dojedź tam do tym najgrubszym członem, czwartym, który będziemy stosować, tak żeby tylko włożyć i tyle. Słuchaj, on najpierw, Marcin, weźmie na siebie, wysuniemy i dopiero będziemy kłaść. Dobra, Jonasz, myślę, że możemy jechać. Teraz przystępujemy do teleskopowania. Jak widzicie, czwarta sekcja wysuwa się razem z zapiętym ciężarem. Dojedziemy prawie do samego końca, nie będziemy bolcować tego wózka. Dojedziemy po prostu na tyle, żebyśmy mogli odłożyć tamtą belkę skrajną w miejsce docelowe. Teleskopik mamy nasmarowany ładnie, że aż miło. I jedziemy główka na dół i tam na miejsce docelowe powolutku. Zobaczymy, jak nasz technolog Artur
zaprojektował, czy uda nam się położyć tą pierwszą skrajną? Zawsze największy problem z pierwszą, nie? Tak, To tak. jest od zawsze, tak, że jak pierwsza się położy, potem już mniej problemów i wszystkiego. Tak jak właśnie kolega wspomniał, tu największy problem zawsze jest z pierwszą belką. Jak pierwszą się dobrze położy, to reszta już potem idzie jak klocki Lego. Próbujemy głową około 2 metrów, żeby się położyło. Śmiało, Jonasz, śmiało. Teraz możecie zobaczyć, widzicie jaką mamy odległość od osi obrotu. Tego tak nie widać, ale to no, troszeczkę wolniej trwa. Z pierwszą belką tak jechaliśmy. Każda kolejna będzie oczywiście troszeczkę szybciej, no ale ile? No, z 10 minut żeśmy się od podpięcia do miejsca docelowego bawili z tym. Pierwsza beleczka idzie. Ile masz od osi? Śmiało dołek. Dołek. Mamy 24 metry od osi obrotu. Stop, stop, stop. Co teraz robimy? Spawamy, tak? Jedno pytanie właśnie. No. Nie, pasy mam, spoko. Mogę spawać, nie? Aha. Bo mam A, pasy, no, mam pasy, nie mam połączenia. No, tutaj teraz panowie zaspawają sobie, mamy pasy, także nie ma ryzyka takiego, że też żuraw się uszkodzi. Jakbyście mieli łańcuchy, no to wtedy należy wyłączyć masę na czas spawania. Tutaj nie ma takiej konieczności. Teraz tu mam ślady wojenne. Przynajmniej widać, że wysmarowany sprzęt. Przynajmniej widać, że szef pracuje, nie? Że się kładzie pod dźwigi. No, wymyję sobie zaraz. Muszę spojrzeć na to. Muszę przypudrować nosek. No i panowie pierwszą belkę już zamontowali. 3 minuty poheftali, co mieli poheftać, czyli pospawali sobie. No i teraz jedziemy po kolejną belkę. Teraz to już powinno iść z automatu, dlatego że mamy już wysokości wszystkie ustalone nad linią. Po prostu się obracamy i jedziemy z tym tematem. Muszę mu przykręcić jeszcze te śruby. A ja mam telefon. Dajemy górę. Ważne, żono, bo na robocie jestem. Okej, wszystko okej, no. Się martwi o mnie. Kochana żona. Do wysokości znasz, Jonasz, to wyjeżdżamy z powrotem, nie? No i dobra. Ta szekla się ułoży, mam nadzieję. Startujemy zaraz z drugą belką, mają panowie podpiętą. Trzymaj te metry, Jonasz, które masz i powoli... Cześć, stop. Obróćcie tą szeklę tylko do góry nogami. O właśnie, ekstra. I jedziemy. Trzymaj te metry, Jonasz, i zaciągamy. Jak macie pasy, zawsze jest łatwiej złapać ten środek, bo panowie sobie na środku opuszczają i we dwóch rozciągają. Tutaj jak mamy trawersę, no ona jest na środku teoretycznie, ale jak widzieliście ostatnio, delikatnie mi się w stronę żurawia przesunęła. Tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze... Ale ta poszła bardzo fajnie. Mamy tutaj jeszcze przechył. Zobaczcie sobie teraz, jak podnosimy. O, teraz w zasadzie ona jest dopiero w pionie, nie? Ta beleczka. I linka góra, Jonasz, maksymalnie odległości znasz, łepa na dół i kręcimy się z następną. Tu montujemy analogicznie, mianowicie jak wyjechaliśmy sobie spod linii wysokiego napięcia, Jonasz bierze łeb na siebie, czyli głowę na siebie, po to, żeby ślizgi nie dostawały aż tak mocno w kość. Bierze główkę na siebie, wysuwa czwórkę, czwarty człon, czwarty teleskop. Jak go wysunie prawie na 46%, bo wózka nie odpinamy, kładziemy drugą, trzecią, czwartą i każdą kolejną belkę. Z tego ustawienia robimy całe tamto jedno pole, 13 belek bodajże. A na koniec dnia mamy ambitny plan, żeby jeszcze się przestawić, ponieważ pod tą linią będziemy mieli 2 ustawienia. Także jutro chciałbym być na rano już gotowy, zabalastowany i ustawiony, żeby od rana zacząć działać i nie czekać.
Zestaw transportowy, tak to się wśród kierowców nazywa, typu dolly. To znaczy wózek, który jest nie przypięty w ogóle do ciągnika, tylko po prostu jest połączenie zrobione za pomocą kabli pod spodem, tak jak widzicie. Natomiast elementem konstrukcyjnym są same belki mostowe. No, elementem konstrukcyjnym całe naczepy. To jest tak naprawdę naczepa. To tak jak widzicie, tutaj jest z jednej strony sparty ciężar, bo się kreatywny dziwi, a druga część ładunku jest sparta na koniu. Więc to jest elementem konstrukcyjnym. I to jest o tyle fajne, że w momencie jak są jakieś utrudnione wjazdy na budowie, ten wózek jest niezależnie sterowany z pilota i jest to bardziej komfortowe, uważam. Czy sam bym chciał z tym jeździć? Nie wiem. Pokażemy Wam jeszcze, jak on się składa. Tutaj macie normalnie dyszel i w momencie jak te belki zostaną rozładowane, to panowie po prostu podpinają sobie to do ciągnika siodłowego i to jest cała robota. Widzicie na załączonym obrazku, jedziemy z trzecią belką. Teraz to już to idzie raz, dwa. Zawsze jak pierwszy raz jest, no to wiecie jak to jest ten pierwszy raz. I pierwsza to zawsze powolutku, natomiast teraz druga i każda kolejna idzie coraz sprawniej. Także mam nadzieję, że uda się wszystkie dzisiaj zmontować na tamtej części i że dzisiaj się przestawimy. Panowie będą trzymali kabel. Kierowca sobie cofnie. No jak widzicie, zawsze te kable musi je ktoś podtrzymywać i składać po prostu na tej tylnej części wózka. A tu zapinamy dyszel. Panowie, przepraszam, zapinają. Taka ciekawostka. I pyk. I jest. No i pięknie. W momencie jak pan kierowca tą belkę, to sobie to rozciąga, kładą mu ciężar i w tym momencie belka jest elementem konstrukcyjnym całego zestawu. W 90% przypadków do montażu belek nie ma nadzoru z naszej strony, chyba że są jakieś bardzo skomplikowane. Tak jak tu, uważam, że to jest skomplikowany montaż pod tym kątem. No teraz to już idzie, tak? I idzie to tak jak normalny montaż. Natomiast kwestia samego ustawienia żurawia, kwestia dobrania tutaj wysokości pod tą linią i kwestia zaczepienia ładunku, trawersy. No gdyby mnie tutaj nie było i gdybyśmy nie mieli przygotowanego projektu wcześniej przez naszych chłopaków, no to trwałoby to o wiele dłużej. A zdarzają się też takie sytuacje w branży, że tak powiem, że operatorzy są zostawieni sami sobie. Brygadzista wtedy musi kombinować razem z operatorem metodą prób i błędów, a tutaj nie ma miejsca na takie pomyłki. Tutaj musiał być po prostu zrobiony dobry projekt pod to, bo w przeciwnym wypadku uważam, że ogarnianie tego by bardzo długo trwało, albo po prostu te belki, które dzisiaj by przyjechały, nie zostałyby rozładowane i zamontowane. Jesteśmy w połowie montażu, właśnie podnosimy, rozładowujemy, montujemy 8. belkę. Nie będziemy Wam każdej z nich pokazywać, ja też nie będę tutaj świrował i udawał nie wiadomo kogo, bo ekipa od Filipowicza jest bardzo ogarnięta i radzą sobie doskonale, także idzie wszystko zgodnie z planem. Będziemy mieli ujęcie z GoPro, nie będę każdej jednej belki pokazywał osobno. Tempo jest super, bo mamy w godzinę czasu połowę belek rzuconych i wszystko zmierza ku temu, że dzisiaj się jeszcze przestawimy w drugie miejsce. Pytaliście w komentarzach przy jednym z poprzednich filmów, od czego zależy tempo montażu takich belek prefabrykowanych. Też się zastanawiałem nad tym. Ja się na tym nie znam, ale zapytamy eksperta. Marcin, o co z tym chodzi? O co z tym chodzi? To jest zależy od wielu czynników. Pierwsze, od doświadczenia montażysty, od doświadczenia operatora dźwigu, od zbrojenia, jakie jest, od przygotowania siodeł, jak belka siada. Jeżeli to jest wszystko przygotowane i idzie to sprawnie i ubywa to, nie? Jeśli chodzi o zbrojenia, to jeżeli to będzie dużo, bo ścianki po pierwsze na obiektach, na budekach są, jest ciężko włożyć tą belkę, a jeżeli jest mniej, tak tu jest rama prefabrykowana,
gdzie ustrój będzie wchodzić dobetonowywany, jest mniej tego zbrojenia, jest łatwiejszy montaż belek. Jeszcze widzowie też chcieli wiedzieć, jak wygląda zabezpieczenie samo tych belek. W jaki sposób je zabezpieczasz, żeby one się nie obaliły w jedną albo w drugą stronę. Jest to proces spawania, który montujemy belkę do belki i spawamy, żeby się ona nie przesunęła, nie miała ruchów obrotnych. Wszystko jasne. A jakbyście jeszcze mieli jakiekolwiek pytania odnośnie montażu takich belek, to śmiało piszcie w komentarzach. A teraz podziwiajcie. Ja idę montować. Okej. Będzie dość. 5. samochód, 9., 10. belka. Ja! No i przyjechał pan piękną V8. Uwielbiam V8 skakaneczki. Jest piękny samochodzik, piękny zestaw. Aż miło posłuchać tego silnika, naprawdę. To nie jest też tak, że te belki oczywiście wyglądają tak samo, natomiast ważna jest kolejność montażu tych belek i każda z tych belek jest ponumerowana. Dlaczego tak jest, nie wiem, ale postaram się jeszcze złapać panią kierownik i dopytać ją o to, bo na pewno będzie wiedziała. Dlaczego tak lubię fałki, dlaczego lubię skakanki? No, rozmawiałem z panem kierowcą przed chwilą, no to ile to ma nalotu? 1 200 000, tak? Co 30 000 zmienia olej i no, gada pięknie, jedzie pięknie, a znam też przypadek, jedna jest taka firma obok Tychów. Byłem osobiście na przeglądzie i widziałem, no to gość miał R-kę, też V-kę, chyba 520, nie chcę skłamać, bo już nie pamiętam do końca, 2,5 miliona. No to teraz zróbcie mi jakimkolwiek nowym samochodem ciężarowym taki przebieg, no i pokażcie mi takie auto, bo no nie uwierzę w to. Przy samochody, które są jakieś tam używane 5-6-letnie, jak mają nieraz po tam 400-600 tysięcy, bo to mniej więcej są takie przebiegi, no z wielu powodów trzeba do nich ładować dużo pieniędzy. A tutaj taka skakaneczka, no i tak jak mówię, aż miło słyszeć, jak ten silnik gada. Coś pięknego. Jedziemy obrotem, jedziemy samym obrotem. Dobra, główka stop i jedziemy samą linką na dół. Linka na dół. Linka na dół, dobra, stop. Niech się zakręci. Główka na siebie, linka na dół. Jeszcze główka na siebie, linka na dół. Jeszcze główka na siebie, linka na dół. Główka na siebie, linka na dół. Jeszcze. Główka na siebie, linka na dół. Dobra, stop. Linka na dół. Stop. Linka na dół. Stop. Gra. I tą odległość trzyma i ona jedziemy. Dobra, stop. Możesz jechać powolutku. Możesz jechać. I gra, możesz jechać. Do której to może mniej więcej nam zejść, tak? Było takie tempo, też nie wiadomo jakie jutro będzie tempo pod tą linią, ale raczej nie przewiduję, żeby było jakoś inaczej. Też mamy tyle samo do zmontowania. No to dobra, a wyłączenie mamy od rana. Od rana. No to tyle dobrze, to ja sobie tam policzę wszystko. Szybciej, nie? No, My startowaliśmy o 12. no wiem, no. I tak nie jest źle, bo za 23 mamy 11 szybko. Dobra. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej jutro. Tak jak się dzisiaj ustawię raz, to do 3 powinniśmy spokojnie się jutro tak wyrobić na miękko. To ja sobie na 15 kierowcę wezwę Patryka, wezwę Selonię, złożą się i se pojadą. Niech se odkręcą. I jedziemy linka dołek, linka na dół. Stop. Możesz dać jeszcze główkę troszeczkę w dół, troszeczkę główkę na dół możesz dać, dobra? I tą odległość trzymaj, tak masz. To jutro może być jeszcze zdupcona pogoda, panie szanowny. Przedostatnie auto, prawdopodobnie uda nam się z tej pozycji zamontować jeszcze 16 belkę, więc nie będziemy jej odkładali, bo patrzyliśmy teraz z Jonaszem, że powinniśmy się wyrobić, jeżeli chodzi o miejsce. Most już prawie jedna połóweczka stoi, także
Rzucamy te dwie belki, potem jeszcze dwie belki, a na sam koniec robimy przestawkę. Przestawiamy się do przodu parę metrów i rozstawiamy. Kładziemy głowę na kozioł po to, żeby no, pod linią wysokiego napięcia nie być, bo ma być włączona o 21 i jutro wyłączona o 7 rano ponownie. Tak, od środka obiektu do osi obrotu 26 584. Czyli 26 600 byśmy od środka musieli zmierzyć. Albo tutaj ma od P1 względem P1 to jest chyba, mu chodzi o oś obrotu. Ale to nie, według środka sobie obiektu zmierzymy, to jest najpewniej. Mierzymy teraz odległość do drugiego ustawienia, żebyśmy wiedzieli, o ile metrów do przodu mamy podjechać. Masz środek? To jeszcze kawałeczek, panocku. 23, 25, 26, 600. Tutaj. Trzeba by coś tu położyć, albo jakąś beczkę, albo jakiś... O, to co damy. Dobra, pasuje. Także my trochę kabiną na drogę będziemy wystawali, wiesz? No. Tu ewentualnie na noc tylko, wiesz, jakąś tasiemkę zostawimy, ogrodzimy. Tu masz mieć środek obrotu, Jonasz, do następnego ustawienia. Zawsze mi się daleko wydaje, ale to chyba tak ma być, bo ty jesteś w sumie cały czas w niskim poziomie. Wiesz co, Artur im mówił tam, że chyba dałoby się, ale ktoś tam się z Mirbudu upierał, że nie. Z tego co słyszałem. Mogę do niego zadzwonić. To jest to ustawienie. To jest to trzecie całkowicie na drodze. Platforma podżura, linia WN. To jest to. Dobrze mówię? Nie. 33 metry to jest czwarte ustawienie. Gdzie mi znikło jedno ustawienie. Raz. O, to jest to. 26. Teraz damy telefon do Artura. Jak może, po prostu nie tylko... Wiem o co chodzi. Jak się da, no to ja jestem za też. Jakbyśmy mogli na metr do przodu podjechać, czy coś się da, no to Czemu nie chcę łączyć? pod linią to ciężko, żeby połączyć. No może idę se tu. No, po mojemu to jest tylko, żeby to... Jak się da, no to... Tak, żeby nie robić tego z dwóch, tylko z jednego, bo dzisiaj trochę przysiedzimy, jeszcze dwie belki nam zostały i mi się przestawił, jutro mi się z tym nie wiesz o co chodzi. Dzisiaj się przestawiam, dzisiaj właśnie się przestawiam. No i jakbyś mi mógł zerknąć, to bym nie robił jutro dwóch ustawień, tylko jedno, nie? A pytanie jest inne, a No, stoicie, bo ja nie pamiętam, nie mam teraz tego przed oczami. no mam. To jest ustawienie te następne, to jesteś poza obrysem obiektu, czy nie? Jak jest ustawienie, to następne, to czy jestem poza obrysem obiektu, w sensie czy dupa już jest za obrysem obiektu, tak? Dupa nie jest za obrysem obiektu niestety. Czy musiałbyś trochę dalej? No musiałbym mieć podpory niż to drugie ustawienie właśnie i chodzi mi o to, czy wtedy, bo ja jedną belkę będę miał zamontowaną, pierwszą, bo jednak ją nie, tą z 16 belkę w kolejności, która idzie. To tą pierwszą na tym drugim przyczółku będę miał już zamontowaną dzisiaj. No tak naprawdę, no umówmy się, jak wyjedziesz trochę dalej, to i tak położysz i tą najdalszą i tą najbliższą. Czyli mogę się za przyczółek po prostu za te belki łapami i też położę i tak położę i tak położę. No w zasadzie tak, bo Wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Dobra, no to ja po prostu, to ja ustawiam to ja słuchaj, podporę ostatnią tylną daję za przyczółek. myślę, że No, przyczółek i on na oko oś podpory metr, czy pół. med od przyczółka dam i dobra i pasuje, dobra. A ja sobie to tylko sprawdzę, bo Jak tego to zerknij jeszcze czy możemy i tyle. Dobra. Spokojnie. No to dobra, pasuje. Całkiem za przyczółek, żeby metr od przyczółka była ta tylna łapa i zrobimy wszystkie po kolei. Dobra. Pasuje. Jeszcze mi to narysuje, potem sprawdzi, ale mówi, że na pewno. Informacja jest taka, że ukonstytuowała się Budowlana Rada Ocalenia Narodowego i możemy podjechać bliżej kawałeczek. Mianowicie Artur sprawdził jeszcze raz. Z jakiegoś powodu mieliśmy jeszcze tu mieć dwa ustawienia, będziemy mieli jedno. Czyli jak damy sobie łapę tutaj metr
dokładnie od tego czegoś, od tego przyczółka, czyli tutaj jak sobie położymy tylną matę, to będzie ok i zrobimy wszystko z jednego ustawienia. Na horyzoncie nadjeżdża następna, ostatnia skakanka. Montujemy jeszcze 2 belki i będziemy przestawiali żuraw do przodu. Marcin, ale w razie czego możesz na noc zamknąć, bo ja nie wiem, wiesz, jak on tu wyjdzie, nie? Ile będziemy... Chociaż nie powinno, ale... Wygrodzimy, dobra. No i gotowe, rozpinamy, montujemy, przestawiamy się i uciekamy. Ostatnia paróweczka hrabiego Barykenta. Jedziemy z ostatnią belką numer 16 dzisiaj. Nie wiem jaki ma numer w rzeczywistości, bo jest jakoś oznaczona, ale jedziemy z 16 belką. Potem odpinamy balast, zrzucamy 2 walizki, podpinamy go z powrotem. Wysięgnik obracamy na tył i będziemy podjeżdżali do przodu. Dzięki mnie zweryfikowano plan ustawienia żurawia i będziemy montować z jednego ustawienia w dniu jutrzejszym. Ja to chciałem, I zrobimy z jednego ustawienia. Nie wiem jaka tam była polityka, ale domyślić się tylko mogę, dlaczego były 2 ustawienia, a nie jedno, ale już wiem dlaczego i będziemy to z jednego ustawienia robić, także jutro mamy nie 2, ale jedno ustawienie. No jeszcze zaraz jak zamontujemy tą ostatnią belkę, to pokażę Wam jak wyglądają zamontowane belki mostowe, przejdziemy się pod obiekt. O tak ma i tak teraz jest dziura takiej strony tatu. Znaczy to w pierwotnym założeniu mieliśmy plan, żeby tą ostatnią belkę odłożyć i poczekać na kolejne ustawienia, ale w związku z tym, że zweryfikowaliśmy i zmieniliśmy plan ustawienia, no to postanowiliśmy, że tą belkę jeszcze zamontujemy, bo mamy taką możliwość. No tak jak widzicie, łepa troszeczkę do góry musieliśmy podnieść, ale w niczym to nie przeszkadza, więc zamontujemy belkę 16 i fru do przodu. No i co? I dalej dawaj mnie to złoto. No i do gabloty. Powtórz. Teraz możecie zobaczyć jak wygląda nowy obiekt mostowy. 16 belek zamontowanych, na drugim przyczółku już jest kolejna. A teraz biorę się za przenoszenie dech i będziemy sobie kładli trawersę. Ale nikt tak nie trzymał linki do prowadzenia jak Krzychu z Zemana. To była zawsze jego robota na budowie. Dawaj obrotem, Jonasz! Daj dołek powoli. No ale tam jest nad belką, nie? Do góry i się skróć. Skracamy sobie teleskop po to, żeby odłożyć tutaj belkę. Ale widzę, że Jonasz musi coś zresetować. Myślałem, że się zmieszczę, ale niestety się nie zmieszczę. Słuchaj! Może tak jak jesteś, się pochyl za przyczółek i tam bardziej z boku ją nie? No tak, dawaj, kładź głowę i jedziemy z belką. Przytrzymacie mi to tylko? I tam na koniec daję jedno, no. Siadaj powolutku, Jonasz. Złoży się, złoży. Czekaj. Tu jest piach, to spoko. Raz. Pyk. Próbujmy. To odpinamy. Tak, z haka tylko je zostawiamy tu. No. Dobra.
Wszyscy razem dopingują cię. Na, na, na. Jonasz, tam go daj przed łapę! No jeszcze za tą deskę daj pierwszą i będzie grało. Dobra. Tam obok łańcucha możemy rzucić. Co? Tam obok łańcucha będzie łatwiej niż ty. Które? A z czego? Haka potem, nie? No to tu damy go, nie? No. Toyota Mida. Daj troszkę obrotem. Obrót, obrót, obrót. Teraz haka odpinamy. Dołek, Jonasz, dołek! Zostawimy sobie na tym, z haka zepniemy. Teraz zapinamy 47 ton balastu. Później się pochylimy troszeczkę głową na tył żurawia. Podniesiemy sobie zawieszenie. Zwiniemy nieco podpory, będzie nam przeszkadzała walizka i podjedziemy w linii prostej dosłownie parę metrów, żeby rozstawić się ponownie. Czy producent dopuszcza przejeżdżanie z takim balastem? Oczywiście tak. Gdyby nie dopuszczał, to byśmy tego nie robili. Tutaj jedyne co, i na co już zwracałem w jednym z filmów uwagę, jak przejeżdżacie, trzeba zawsze mieć ten balast zapięty. Wysięgnik do tyłu, nigdy nie zostawiajcie go na ramię do przejazdu. Chyba, że tam macie 22 tony, czy tam, nie wiem, do 35 chyba można na ramię, ale 47 musicie mieć podpięty balast. Bo sięgnie rama i może pęknąć po prostu, zwyczajnie. Zresztą to jest też w instrukcji wszystko napisane, a więc czytać instrukcję obsługi. Teraz Jonasz opuścił zawieszenie, wyciągamy wszystkie bolce. Nie będziemy przejeżdżać z rozłożonymi podporami, nie będziemy tutaj też kręcić, mamy w linii prostej do przejazdu jakieś 20 metrów i powinniśmy wszystkie belki z drugiego ustawienia zrobić. Tym Merlą możesz odjechać kawałek, bo my tu będziemy mieli obrót, wiesz gdzie to? Gdzie jest ten z Merlo? Jonasz, chodź, nie składaj, bo z tej strony jeszcze. Chodź se tutaj, zobacz. Bo nie wiem, czy on się dźwignie na zawieszeniu tyle. Dźwigniesz się tyle na zawieszeniu? Czy podporą lepiej? To tamtych jeszcze nie składaj, nie? Tylko tu se może podnieść podporę. Delikatnie, nie stłucz tylko. Dobra, wsuwaj. Czekaj pan. Bolce mają być. I są. Dobra. Dobrze jest. Wysuń trochę. Dobra. No tak, żebyś do tyłu się nie cyrknął, bo tam masz naczepek. Tak jak widzicie, mamy troszeczkę łapy wysunięte, troszkę opuszczone. Zaraz będziemy dawać. Odjedź na razie, wiesz? Tak, Artur? Widzicie, przejeżdżamy do przodu, możecie to zaobserwować fajnie. Ja to jeszcze będę obserwował, czy przypadkiem o linię nie zahaczymy, ale nie wydaje mnie się. Także jedziemy. Więc jedziemy. Powolutku zawsze jak przejeżdżacie. Dawaj. Gaz, Jonasz, dawaj. Śmiało, Jonasz, dawaj. Jeszcze dawaj, śmiało. Dawaj, Jonasz.
Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 jeszcze! No i jest, no i pięknie. Nawet tak nie wystaje. I jest dobrze, jakoś powinniśmy zmęczyć z tego drugiego ustawienia. Suń mój Jonasz! Up. Słuchaj, Jonasz jest. Nie może być. Musielibyśmy mieć tu, wiesz, podrównane trochę. No to cóż, daj to na bok. Dawaj łopatę, Jonasz, no i tyle, no. Jeszcze trochę stąd. Jako tako, będzie chyba. No wyjdzie mniej więcej. Dobra. Spróbuj, poczekaj. Czekajcie. Jestem jako tako, nie? Będzie! Tu jak widzieliście musieliśmy troszeczkę podsypać, nie ma już niestety koparki na budowę. Cieszę się niezmiernie, bo wreszcie się poruszałem, poważnie mówię. Tam troszkę podsypaliśmy, bo jest nierówno, tutaj troszeczkę też sypnęliśmy, bo jest nierówno, chłopaki pomogli. Także ile? 5 minut i zrobione. Mówię, nie było tragedii, ale lepiej jednak jak ta mata idzie w równej płaszczyźnie, zawsze też zwracamy na to uwagę. Z drugiej strony nie trzeba posypywać, bo tam jest stabilizacja na tyle dobrze zrobiona, że hej, no a tutaj troszeczkę jeździliśmy też manitą, no więc dlatego jest tak, że musieliśmy troszeczkę łopatować. Tu nie będziemy sypać, tu jest w miarę, tu jest ok. Czekaj. Dobra. Czekaj, jeszcze jeden. No, przyjechaliśmy o godzinie 7 rano, jest godzina 18. Kończymy się rozstawiać, jeszcze się zabalastujemy. Więc raport napiszemy do 23 i jutro następnego dnia będziemy z powrotem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Cytując klasyka wszechczasów. Daj, wysuń. Podnieś ją, albo dobra, wejdzie. Nie chce dalej wleźć? Daj, bo tu jeszcze nie jest cała wysunięta. Nie. Czekaj. Tam se podniesie. Dobra, wysuwaj! A to kantówki przesuniemy. A da się? Dobra. No jest dobrze. Gra. I huczy. No i mamy rozłożone wszystkie łapki. Ona aż teraz podniesie zawieszenie. Wypoziomuje żuraw. Zarzucimy 2 walizki. W związku z tym, że takie są wymagania panów z sieci energetycznej, że nie możemy mieć głowy w górze, bo o 21 sieć będzie włączona, no musimy sobie zarzucić balast, obrócimy się z nim wysięgnikiem naprzód i położymy głowę po prostu przed dźwigiem, tak żeby no, nie wystawała wyżej niż most, powiedzmy. Takie mamy wymagania i oczywiście je spełnimy. Jestem bardzo zadowolony z tego, że udało się dzisiaj zrobić przestawkę, ponieważ jutro nie będziemy tracić czasu. No i mam nadzieję, że jutro równie sprawnie pójdzie to wszystko jak dzisiaj. Z dzisiejszego dnia jestem bardzo zadowolony, ponieważ
Belki zamontowaliśmy jedną ponad plan, a mało tego jeszcze skorygowaliśmy sobie nawet nie samo ustawienie, ale jakby wersję teleskopu na taką, że prawdopodobnie ogarniemy to z jednego miejsca i nie będziemy musieli robić jutro przestawki. Mam nadzieję, że się uda. Zawieszenie już widać podniesione, Jonasz kończy poziomować dźwig. No i za chwileczkę jeszcze... No tak jak w tamtym przypadku, tutaj mamy 2 rzędy kantówek, a tutaj mamy 3. Więc złudzenie optycznie by się wydawało, że no nie jest takie duże to przełamanie, ale jednak jest dosyć spore. Zaraz zobaczę, czy linii nie dotknęliśmy, ale chyba nie, bo podnieśliśmy się na łapach. Mam nadzieję, że nie dotykamy. Nie dotykamy, spoko. A nie, przysunąć se musi. Jonasz! Przybliżamy je, tak? A to musisz odpiąć, dobra, to se odepniesz jak weźmiesz. Może, jak najbardziej, obróci się i odepnie. On jest w parametrze, nie wiem, albo miał taki plan, że sobie później odepnie, albo zapomniał i mu przypomniałem, no. 18 godzina, panie. Już pan jest taki mądry, to się pan kręci cały dzień. No ale jest dobry superwizor, który przypomina o drobnostkach. Jest tak jak ma być. Teraz się nasz obróci, opuści balaścik. Panie, Faun ma bardzo fajne zakładanie walizek, ponieważ wyjeżdża się troszeczkę główką do przodu, potem do tyłu. Bardzo fajnie one tutaj zachodzą i uważam, że montuje się je lepiej, dużo lepiej niż w Liebherrze, niż w Demagu. Tak samo do załadunku są bardzo fajnie przewidziane, jedna za drugą zachodzi. Daj obrotel. No i cóż będę mówił, najlepszy żuraw jaki mamy, mój ulubiony. A mamy takich 3. Zapniecie tam ktoś walizkę? Wkładamy ostatnią walizeczkę i kończymy zabawę. Jutro się meldujemy na godzinę 7 rano. No i zostało nam do położenia chyba 15 belek. A może mniej, nawet nie wiem. Ale dzisiaj jest bardzo fajny dzień, jestem zadowolony, że przestawkę udało się zrobić, że nie musimy od rana się organizować, tylko od rana zaczniemy robotę. Później pilocik, chłopcy przyjadą, zwiną się, przejadą. A ja już mam jutro pomysł na te belki, troszeczkę inaczej. Może nie będzie konieczności aż tak dużego używania teleskopu. Bo czy ja muszę pobierać pod belki, nie wiem, ale wysunę się do tamtej ostatniej i zobaczymy. Se to tak trochę pokombinuję po mojemu. Może mi się moja kombinacja uda. Jutro się okaże. No i tak się zakłada pięknie walizki, a nie jakieś Liebherry i fauny, przepraszam, fauny najlepsze. Jeżeli chodzi o 220, naprawdę zakładanie walizek bardzo mi się w tym modelu podoba. O, pyk, pyk. No i dawaj mnie to złoto. No i do gabloty, powtórz. Co, nie wiem, czy musimy podpinać koniecznie, spytam się. Słuchaj, musimy go podpiąć i obrócić się do dna, czy tutaj głowę wystarczy, jak na ten balast położę? Jakieś wymagania są z energetyki odnośnie, czy nie? Jonasz, daj tutaj zawiesia. A to dobra, to dawaj. Operator ma zawsze decydujące zdanie, chyba że Roland powie inaczej. To wtedy nie ma decydującego zdania. Jak ja mówię inaczej, to może polemizować, a jak mądrze polemizuje, to znaczy, że ma rację. I koniec.
Uziemimy się jutro, by nie zapomnieć. Pyk. Jonasz się zabalastuje, położę sobie łepa na płasko, na tył. I tyle. A, nie, krańcóweczka, jak słyszeliście, mu zapikała. Znaczy, że działa. Znaczy, że jest. I jedziemy sobie do domu. Pierwszy dzień za nami. Bardzo duże podziękowania dla ekipy od Filipowicza, od Marcina. Spisali się elegancko, jak zawsze, zresztą przy każdej realizacji z nimi. Co potrzeba, to jest, także sama robota, no to nawet nie trzeba się im za bardzo włączać, ponieważ wiedzą, na czym rzecz polega, więc ogromne podziękowania. Wracamy jutro rano, będziemy montowali kolejną część, także zapraszam.